Siemka, ja jestem Adacho i dzisiaj dopiero będę odpowiadał na wasze komentarze, także witam was w takim pełnoprawnym Kokle Plus. To co widzieliście wczoraj to miał być Koku Plus, ale wyszła z tego teoria. Rozgadałem się, przepraszam, także można nazwać to Kokłem Plus Plus, a to co teraz oglądacie to jest dopiero prawdziwy Koku Plus. Tak czy siak, dzięki za wszystkie komentarze. Nadal podtrzymuję to co mówiłem wczoraj, czyli Goku w piątek 14 lutego w walentynki w 18 odcinku Dragon Ball Daima osiągnie nową formę, to jest teoria. Oczywiście nie będę na miejscu, żeby nagrać na ten temat film, ale w piątek myślę, że wrzucę takiego prawdziwego kokła, nie tylko na temat Dragon Ball Daima. I pod tym filmem właśnie w piątek będziecie mogli zostawić komentarz, w którym albo powiecie jebaniutki miał rację, albo będziecie mogli się ze mnie śmiać i wytykać mi palcami, że wierzyłem w coś takiego jak nowa forma Goku w serii, która dzieje się przed Dragon Ballem Super. Grzmuszyński, ciało wzięli prosto od Jirena. No, jaki Goma jest, każdy widzi, nie będziemy długo znowu komentować jego wyglądu, bo jest to coś, co raczej średnio wymaga komentarza, ale wiecie, co jest dla mnie najbardziej zdumiewające? To, że ostatnimi czasy mamy non-stop w Dragon Ballu recykling villainów. Nie biorę tutaj pod uwagę mangi, bo Moro był oryginalnym pomysłem. Hitersów można porównać do gangu Bojacka, ale to nie jest tak, że wszyscy myśleli o gangu Bojacka, kiedy patrzyli na Hitersów. Raczej byli podobni pod tym względem, że to była czwórka rodzeństwa, którzy byli takimi kosmicznymi piratami, tylko że gang Hitersów działał na innych zasadach. Był takim gangiem Bojacka na sterydach, albo po prostu gangiem Bojacka napisanym dobrze, albo lepiej. Zdumiewa mnie to, że tak jak już odgrzewaliśmy Freezę, odgrzewaliśmy Cella w Super Hero, Czy odgrzewaliśmy Buu? Jeśli chodzi o głównego przeciwnika sagi, no to Majin Buu nie był aż tak bardzo odgrzewany, ale spoglądając na Ku i Du, no to się samo nasuwa na myśl, że Buu też jakby został odgrzany w pewnym sensie. I teraz mamy odgrzewanie przeciwników z Dragon Balla Super, czyli Jirena, który musiałem spojrzeć na kalendarz, kiedy to było, 2018, 7 lat temu. Jiren tak naprawdę pojawił się jeszcze wcześniej, także powiedzmy, że 7-8 lat temu pojawił się Jiren i już dzisiaj jest on odgrzewany, co prawda, nie pod kątem zachowania, czy nie pod kątem pochodzenia, ale nie wierzę, że Toriyama, tworząc Gomę, spojrzał na niego, potem spojrzał na jego napakowaną formę i pomyślał, spodoba im się to. Widzowie to pokochają. I żadna osoba na ucho mu nie powiedziała: Panie Akira, ale ten strój... Ale dobrze, zostawmy biednego Gomę. Chociaż żaden on biedny. Ja jestem za tym, żeby go krytykować. Jestem za tym, żeby krytykować złe rzeczy i pochwalać dobre. A design Gomy i w ogóle postać Gomy to jest póki co chyba największy minus Dragon Ball Daima. ZZ, trzecie oko, długokrótek i jeszcze jakiś przedmiot okaże się czymś w stylu insygnii śmierci z Harry'ego Pottera. Goku to założy i pokona Janembę albo Newę. To jest też temat, który poruszaliśmy na ostatnim live'ie. Widziałem, że się przewijał w komentarzach i chciałem o nim powiedzieć wczoraj, ale zapomniałem. Dodałem wam tylko notkę na ekranie, że pojawiały się jeszcze teorie odnośnie długokrótka i powiem o tym dzisiaj. Wiecie co? To jest też fajna myśl. Nie uważam, żeby tak było, chociaż w pewnym sensie byłbym tego fanem, żeby zostało wytłumaczone, skąd pochodzi długokrótek, bo można na to spojrzeć w taki sposób. Jeśli, i mówię tutaj jeśli, a nie, że jak już Goku dostanie nową formę, jeśli Goku miałby dostać nową formę, to znaczy, że ta forma musi być tymczasowa, więc albo będzie to, tak jak powiedziałem wczoraj, kwestia ogona, który wyrośnie tymczasowo, albo jakaś moc zostanie na Goku chociażby przez Newę zesłana i będzie to tymczasowe wzmocnienie, albo będzie to moc wynikająca z przebywania w Królestwie Demonów, czyli może jakaś demoniczna ki. Był taki fanart Goku, wiecie, ze szpiczastymi uszami, z czerwoną aurą, z białymi włosami, czyli demoniczny jakiś Super Saiyanin, który nie może być używany poza Królestwem Demonów. Wiemy, że Goku później w Królestwie Demonów nie było, więc mielibyśmy łatwe wytłumaczenie tego, dlaczego Goku tego potem nie był w stanie używać. Tylko, w sensie łatwe, tylko czy dobre wytłumaczenie? No bo jak wytłumaczyć to, że forma może być osiągana tylko w Królestwie Demonów? Że co, tam jest jakieś inne powietrze? Tak, wiemy, że jest inne powietrze, jest gęstsze. Ale czy ma jakieś inne właściwości, które oddziaływują na Goku? To dlaczego nie oddziaływują na innych? Na Vegetę czy na Piccolo, na którego chyba nic nie oddziałowuje, bo nawet scenarzyści na niego nie oddziałowują. No i kolejnym takim elementem, który jest powiedzmy tymczasowy w Dragon Ballu Super, jest długokrótek. Ale ta teoria ma dużą lukę, wydaje mi się, bo zaczyna się to od tego, że długokrótek jest oczywiście przedmiotem magicznym, no i mógłby on pochodzić z Królestwa Demonów. W sensie jego geneza mogłaby właśnie brać się z Królestwa Demonów, że tak jak na przykład trzecie oko jest legendarnym przedmiotem z Królestwa Demonów, tak i długokrótek mógłby być przedmiotem z Królestwa Demonów. I tak jak trzecie oko daje specjalną moc komuś, kto je sobie nałoży na czoło,
tak może Długokrótek byłby w stanie dawać komuś wielką moc, tylko że po pierwsze, w jaki sposób, gdzie ten kijek trzeba byłoby sobie włożyć, żeby on dawał większą moc, możecie sobie sami dopowiedzieć. A po drugie, jeśli tak jest, to dlaczego Goku przez całego klasycznego Dragon Balla, albo w zasadzie przez większość klasycznego Dragon Balla, kiedy Długokrótka używał, to tej mocy nie odblokował? Ta teoria, tak jak mówię, ma luki, jest w pewnym sensie ciekawa, bo ten Długokrótek zostałby dodany do historii nie tylko ze względu na to, żeby oddziaływać na nostalgię, żeby nawiązywać do starych czasów, nie tylko dlatego, że Goku jako mały chłopiec nie jest w stanie dobrze wyczuć dystansu między sobą a przeciwnikiem, więc musi korzystać z broni, ale też ze względu na to, że będzie on miał mógłby mieć faktyczny wpływ na finał serii. Pod tym względem jest to fajna, fanowska teoria, ale no mówię, ma dość spore luki. Po prostu dlaczego Goku do tej pory nie odblokował jakiejś nowej formy związanej z Długokrótkiem? Może dlatego, że nigdy go sobie nie wsadzał w dupę, chociaż biorąc pod uwagę to, że Ninja Murasaki nadział się na Długokrótek i nie odblokował żadnego demonicznego Super Saiyanina, to by pasowało trochę do Toriyamy, gdyby wsadzenie kija w dupę... Okej, dobra, może idźmy dalej. Tak czy siak, dajcie znać, co sądzicie o tej teorii. Albo w ogóle o fakcie, że Długokrótek miałby pochodzić z Królestwa Demonów. Wiadomo, że wszystko tak naprawdę wzięło się z tamtego miejsca, ale nie wszystko się stamtąd wywodzi bezpośrednio. Drax658, tytuł Przebudzenie nie musi oznaczać, że Goku się przebudzi, a właśnie trzecie oko, które przejmie kontrolę nad Gomą w momencie, kiedy SSJ3 Goku przyprze go do muru i to da impuls do fuzji. Jest jeszcze jeden komentarz o podobnej tematyce, także załatwię tutaj dwie sprawy za jednym zamachem. Ja mam jeszcze cichą nadzieję, że finałowym bossem w Dragon Ball Daima będzie to trzecie oko. W fabule widzę to tak, że Goku w SSJ3 z przyjaciółmi przycisną Gomę, potem Goma przez to, że przegrywa, straci nad sobą kontrolę i nad nim przejmie całkowicie trzecie oko, pokazując swoją pełną moc. Może dlatego też tytuł kolejnego odcinka to Przebudzenie, a w 19 odcinku widziałbym dopiero fuzję naszych bohaterów pod tytułem Zjednoczeni albo Robaczki. Jeśli chodzi o te dwie sylaby, które będą w tytułach 19 i 20 odcinka, to jeśli mnie pamięć nie myli, to jest Gi i Ze. Nie jestem do końca pewien, mogę to w sumie sprawdzić, żeby nie sprzedawać wam fałszywego info. Mówiliśmy sobie o tym ostatnio na live'ie i też uspokajając szalone teorie, bo widziałem też szalone teorie tyczące się tego, że może te słowa jednak coś będą oznaczać, może te sylaby po połączeniu dadzą nam zapowiedź jakiejś dodatkowej serii. Tak, teraz patrzę, że to będzie Gi i Ze. Nie ma dodatkowego znaczenia tych sylab, to są po prostu sylaby w języku japońskim z tym Dakutenem, 2 kreskami, jest ich 20 odcinków, to jest wszystko, więc Gi i Ze, ale to są słowa, to będą słowa w języku japońskim, także tutaj no nie będę się kusił o jakieś przewidywania, bo mógłbym sobie wymyślić tytuł po angielsku czy po polsku, który ma sylabę Gi i Ze, ale to nie będzie pasowało, no bo to musi być po japońsku, prawda? Tak czy siak, wracając do tego finałowego bossa, którym byłoby trzecie oko. W pewnym sensie jestem tego fanem, bo to nie Goma byłby antagonistą głównym, a każdy antagonista, nawet taki powiedzmy martwy, jak trzecie oko, martwy przedmiot, to byłoby coś lepszego niż Goma. Tylko moim zdaniem oko mogłoby przejąć kontrolę nad Gomą, gdyby albo Goma już był w takiej sytuacji, jak tutaj opisujecie, że byłby na straconej pozycji i potrzebowałby wielkiej mocy, tak jak Saiyanie zresztą w przypadku potrzeby wielkiej mocy budzą nową moc, więc trzecie oko musiałoby być jakąś odpowiedzią na potrzebę zyskania większej siły, a druga opcja to gdyby Goma nosił je za długo i ono zaczęło na niego oddziaływać, w sensie zaczęło przejmować nad nim kontrolę. Tak jak na przykład Moro za długo korzystał z mocy Merusa, więc te zaczęły jakby wpływać na jego ciało. Tak to widzę. I teraz pytanie, czy nasi są w stanie tak mocno przyprzeć Gomę do muru? Razem nie byli w stanie tego zrobić. Będziemy widzieli, że Goku będzie walczył z Gomą, ale teraz zadać sobie trzeba pytanie, czy większa jest szansa na to, że Goku w SSJ3 razem z pomocą reszty bohaterów, którzy umówmy się, że są troszeczkę pokiereszowani, Vegeta prosił ostatnio o Robaczka, także łatwo założyć, że nie jest w pełni sił, że ta banda, nawet z Goku w SSJ3 zacznie wygrywać z Gomą, czy bardziej prawdopodobne jest to, że Goku SSJ3 przegra. Jakby będzie może na równi walczył z Gomą, albo nawet zacznie wygrywać, ale potem ta forma się wyłączy ze względu na te rzeczy, o których mówiłem wczoraj, czyli Goku jest zmęczony, Goku jest mały, więc nie jest przyzwyczajony do używania tej formy, a po trzecie, ta transformacja wiemy jakie ma minusy. Bardzo szybko zużywa ki, zwłaszcza w małym ciele podejrzewam, że to jest bardzo prawdopodobne, że Goku po prostu tę formę SSJ3 w trakcie 18 odcinka straci i to on będzie przyparty do muru. Aczkolwiek, gdyby się okazało, że to nie jest tak, że Goma jest przyparty
przyparty do muru, tylko to trzecie oko przejmuje nad nim kontrolę i Goma staje się jeszcze silniejszy, jak taki powiedzmy Sagan, bo też z sagi Moro, czyli gość, który był pompowany przez Moro, coraz większą ki, stracił nad sobą panowanie, stracił własną świadomość, ale był coraz silniejszy, aż w końcu wybuchł. I mielibyśmy też okazję do tego, żeby Goma finalnie wybuchł. Co lubię. Uważam, że akurat Goma, jeśli chodzi o antagonistę, zasługuje na to, żeby wybuchnąć na końcu. Także dopuszczam taką opcję, ale uważam, że nie jest ona najbardziej prawdopodobna, żeby to trzecie oko się przebudziło, ale zgadzam się z tym, że nie jest powiedziane, że to Goku się będzie przebudzał. To jest tylko teoria. To jest tylko moje przewidywanie, że ten tytuł Przebudzenie tyczy się Goku, ani nie nowego przeciwnika, ani nie trzeciego oka, ani nie fuzji. Tytuł Przebudzenie, moim zdaniem, skromnym zdaniem, niepotwierdzonym niczym, tyczy się Goku i nowej formy. Może będę się mylił, a może nie, zobaczymy. User, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, Adacho, na animacje. W pierwszej połowie Daima były o wiele lepsze od tych teraz. Na pewno zmieniła się osoba, która się zajmowała tymi sprawami. Im dalej końca, tym wszystko powinno być lepsze, a jest odwrotnie. Był jeden taki komentarz, w którym jeden użytkownik napisał, że tak, bo według ciebie w każdej scenie jest inny animator. To była odpowiedź na moje słowa tyczące się walki Goku i Du w tym ostatnim odcinku, kiedy w pewnej scenie, kiedy Goku zmienił się w SSJ i uderzył Du w twarz, to ja powiedziałem, że w tamtym momencie zmienił się animator. I to jest prawda. To nie jest moja opinia, to jest fakt. Każda scena ma swojego kluczowego animatora. To nie jest tak, że całą serię animuje jedna osoba, albo jeden odcinek animuje jedna osoba. Spójrzcie na odcinek 17, który oglądaliśmy i powiedzcie mi, że tę samą scenę początku na przykład walki Ku i Du miałaby animować ta sama osoba, która animowała końcówkę walki teraz w ostatnim odcinku z Gomą. Kiedy mieliśmy zajebistą grę kamerą, perspektywy, płynniejsze ruchy, lepszą kreskę i tak dalej. Przecież to gołym okiem widać, że to wygląda inaczej i to jest właśnie spowodowane tym, że animatorzy dostają swoje sekwencje. I wiecie, co się okazało? Że te sekwencje, którą tak bardzo, nie powiem, że zbeształem, ale trochę zbeształem w sumie, czyli ta początkowa sekwencja walki Ku i Du, kiedy Du wyprowadzał bardzo wolne ciosy w Goku, Goku odskakiwał w bardzo powolnym tempie, wyglądało to ślamazarnie totalnie. Wiecie, kto był kluczowym animatorem tej sekwencji? Pan Yamamuro, czyli autor znienawidzonych przeze mnie i nie tylko przeze mnie modeli postaci z Dragon Ball Super. I potem, kiedy Goku uderzył już w Super Saiyanie Du w twarz i mieliśmy takiego bardzo zarysowanego, z dużą ilością detali Du, w tym momencie kluczowym animatorem tej sceny stał się kto inny, już nie pamiętam kto, ale jeśli chcecie troszeczkę więcej posłuchać na temat animacji, polecam wam serię AJ'a. Anime AJ na YouTubie, on analizuje wszystkie odcinki Dragon Ball Daima właśnie pod kątem animacji i często się okazuje, że się z nim zgadzam, ale to nie jest tak, że najpierw oglądam jego odcinek, bo ja swój odcinek nagrywam jeszcze w piątek wieczorem, on zazwyczaj wrzuca swoje omówienia albo w sobotę po południu, albo w niedzielę czasem, więc po prostu potem patrzę, czy AJ miał takie same odczucia jak ja, no i chociażby miał w kontekście nielubianego przeze mnie 7. odcinka, który pod kątem reżyserii był słaby, ale nie będziemy się tutaj rozwodzić na temat 7. odcinka, po prostu przejdziemy dalej. Tak, każda scena ma swojego animatora i zauważyłem, że właśnie mniej więcej od 7. odcinka poziom animacji troszeczkę przestał tak imponować, no nie? 6. odcinek był jeszcze dobry, bo mieliśmy walkę Goku i Glorio, tamta scena transformacji, w ogóle ta sekwencja wyglądała naprawdę rewelacyjnie, podczas kiedy od 7. odcinka mieliśmy swoistą sinusoidę, no bo 8. odcinek nadal moim zdaniem był najlepszy. Tak, ten ostatni 17 pod kątem surowej animacji był świetny, ale jeśli chodzi o samą choreografię, to bardziej doceniam 8. odcinek. Tam całość mi się podobała, podczas kiedy w walce z Gomą mam wrażenie, że można było dostrzec pewne buble. Tak czy siak, idziemy dalej. Xardi. W tym odcinku gryzło mnie tylko to, że znając potęgę Gomy z jego okiem, dostając wpierdziel już na samym początku, Goku i Vegeta nie poszli na całość, a walczyli tylko w podstawowym SSJ. Jak to się teraz mówi, Goku zachował się jak prawdziwy aura farmer, bo czekał do samego końca, kiedy wszyscy będą na deskach, będą powaleni, a on będzie mógł na oczach wszystkich bohaterów włączyć swoją najsilniejszą formę. Więc tak, zgadzam się z tym. Mieliśmy to potwierdzone przez Vegetę. Vegeta rzucił się na Gomę, został sprowadzony do parterów w kilka sekund, zdżobował po to, żebyśmy mogli zobaczyć, jak silny jest Goma. Goku to zobaczył, powiedział: dobra panowie, ruszamy wszyscy. Bulma jeszcze to potwierdziła, mówiąc, że Goku zazwyczaj takich rzeczy nie proponuje. I nadal walczyli sobie w bazowych formach, czy w SSJ, i nawet nie walczyli w SSJ 2. Dlaczego Goku czekał do samego końca? Ja wiem, że jest to stara jak świat zasada, że Goku się rozpędza. Ale Vegeta się nie rozpędza chociażby, nie? Dlaczego nie zobaczyliśmy Vegety SSJ 3?
Może dlatego, że jeszcze zobaczymy. Jeśli nie zobaczymy Vegety SSJ3, to będę trochę zdziwiony, bo mielibyśmy kolejny wątek, który byłby niezrozumiały. Dlaczego twórcy wprowadzili Vegetę SSJ3 w tej serii i dali mu używać tej formy w walce z Tamagamim, który, umówmy się, że był wyzwaniem, ale w porównaniu do finałowej walki z Gomą, no to Tamagami nie jest raczej jakiś bardzo silny, więc dlaczego wtedy Vegeta używał SSJ3, a teraz nie dadzą mu tego SSJ3? Chcecie mi powiedzieć, że jest bardzo zmęczony? Okej, Goku też jest bardzo zmęczony, a jednak włączył tę formę na końcu 17 odcinka, więc jeśli nie zobaczymy Vegety SSJ3 albo chociaż jakiegoś SSJ2 w tej walce, to będę bardzo zdziwiony i trochę zawiedziony. Ja też tego nie rozumiem, też mnie to trochę gryzie, ale przynajmniej ładnie to wyglądało do tej pory. Uważam, że pod kątem fabuły faktycznie to jest dziwne, ale przynajmniej ładnie to wyglądało. Jest coś, co można jakby wyciągnąć pozytywnego z tej całej sekwencji, mimo tego, że pytania można stawiać. Real Gar minerały. Nie są kamienie, to są minerały. Miałoby sens, jakby Ku i Du się połączyli i podobnie jak robił Bu, wchłonęli Gomę. Takiego można by nazwać finałowym bossem. Z jednej strony widzę sens dla tego rozwiązania, bo jeśli Goma zostanie pokonany i Ku i Du jakby wyjdą z tego wszystkiego cało, prawda? Czyli finałowy przeciwnik umrze albo wybuchnie. Jestem za tym rozwiązaniem, żeby wybuchł. I co w takim razie z Arinsu i tym małym turniejem o kulę? Kto dostanie kulę? Jakby wrócimy do walk Ku i Du, czyli po wielkim klimaksie, który będzie rozwiązaniem całego napięcia, znowu przejdziemy do mniej ważnych walk? Bez sensu troszeczkę, więc musiałoby to być tak, że wraz z końcówką walki rozwiązuje się też konflikt z kulami, albo jest on na tyle bliski rozwiązania, że nie musimy poświęcać długiego czasu na jakieś dodatkowe walki. I gdyby tak było, że Ku i Du się łączą za pomocą robaczków, wchłaniają Gomę, albo na przykład Ku i Du się łączą i się poświęcają w walce z Gomą. I mielibyśmy kolejne nawiązanie do Gammy 2, czyli mamy dwóch nowych bohaterów, którzy na początku byli przeciwnikami, potem w finałowej walce z wielkim kaiju pomagają, poświęcają się, wtedy tylko Gamma 2 się poświęcił, tutaj poświęcają się obaj i Arinsu na koniec, jak już Goma jest pokonany, Ku i Du nie ma już esencji Bu, żeby zrobić sobie nowych Majinów, mówi: no dobra, chyba wydaje mi się, że no muszę wam oddać tę kulę i wracam z powrotem do swojego pokoju knuć dalej, czy coś. Albo Arinsu po prostu zostanie naukowcem króla Kadana. Będzie służyć królowi Kadanowi, który zostanie tym najwyższym władcą. Z drugiej strony można byłoby powiedzieć, Ku, postać, która średnio ma swoją twarz, okej, ma swój ciekawy charakter, ale to nie jest coś, co mogłoby ciągnąć finałową walkę. Du tak samo, chłop nie jest za bardzo skomplikowany, o Gomie już rozmawialiśmy, więc mamy trzy postacie, które nie nadają się na finałowego antagonistę. I jeśli dodamy takie trzy postacie, to nagle nam wyjdzie z tego dobry antagonista? Nie wiem, musiałbym to zobaczyć. Ale biorąc pod uwagę takie fabularne następstwa tego, że Ku i Du mieliby się złączyć, potem złączyć się z Gomą i zostać pokonani, albo poświęcić się w walce z Gomą, to by oznaczało, że faktycznie ten problem smoczych kul zostanie rozwiązany. I myślę teraz sobie o tym, że to jest chyba coś, ku czemu bym się skłaniał. Czyli nadal będzie nowa forma Goku, ale przy tym wszystkim nastąpi fuzja być może właśnie Ku i Du i oni się poświęcą. Albo zostaną w jakiś sposób inny pokonani przez Gomę i Arinsu nie będzie miała argumentów, żeby bić się o smocze kule dalej. Kubiszon SK. No i Goku wygląda dobrze jako mały SSJ3, a nie ten nastroszony Sonic w zbroi Vegeta. Myślę, że to jest kwestia tego, że się przyzwyczailiśmy do wyglądu SSJ3 Goku i w dużej formie i też w małej formie, bo używał tego w GT. Mimo tego, że modele postaci się różnią, to nadal jest to powiedzmy ten sam mały Goku w Super Saiyanie 3. Podczas kiedy Vegeta nie dość, że pierwszy raz używał SSJ3, pierwszy raz widzieliśmy go takiego małego w takiej poważnej sytuacji poza Dragon Ball Super Broly czy jakimiś wspominkami, jak jeszcze był mały. Powiedzmy dorosłego Vegeta, ale zmniejszonego, ok? To jest pierwszy raz, jak widzimy coś takiego. Vegeta już jak jest silny i potrafi się transformować, plus jego SSJ3 wygląda inaczej, więc czy to jest kwestia przyzwyczajenia, czy faktycznie uważacie, że Goku SSJ3 wygląda lepiej? Możecie mi napisać w komentarzu, którą wersję SSJ3 wolicie bardziej, czy Vegeta SSJ3? Czy Goku SSJ3, ale jeśli porównujemy, to porównujmy małych, dobra? Bo wydaje mi się, że gdyby Vegeta był dorosły i gdybyśmy zobaczyli wtedy jego SSJ3, zrobiłoby na nas większe wrażenie. Okej, włosy byłyby śmieszne, ale czy to nie jest w sumie tak, że on też ma tak długie włosy, tylko bardziej nastroszone niż Goku? Może chociaż w sumie są troszeczkę krótsze. Tak czy siak, dajcie mi znać w komentarzu. Ja mimo wszystko
Mimo tego, że doceniam ten easter egg z tym, że to jest prawdopodobnie nawiązanie do tych wczesnych konceptów SSJ3, to z drugiej strony uważam, że ten nastroszony Sonic to dość trafne określenie. Goku SSJ3 podoba mi się bardziej niż Vegeta SSJ3. Pod kątem wyglądu, ok? Xavier, na koniec pewnie Degesu przyjdzie, obleje Gomę wodą, Goma się obudzi, Degesu powie: panie, twój piesek chce na spacer, a Goma zrozumie, że nie warto zamieniać ich w dzieci i na tym skończy się. I mamy wytłumaczenie, dlaczego w Super pewnych rzeczy nie widzieliśmy. Także dziękuję za uwagę, można się rozejść. Xavier, myślę, że po napisaniu tego komentarza dosłownie upuścił mikrofon. Chociaż tutaj można byłoby bardziej powiedzieć, że upuścił klawiaturę. Xavier, podnoś klawiaturę z ziemi, nie wolno rzucać sprzętem, trzeba dbać o rzeczy. Nawet jeśli to są rzeczy doczesne, tak czy siak, to jest trochę zabawne i też smutne, że resetowanie pamięci na koniec serii jest coraz bardziej, wydaje mi się, z takiego fabularnego punktu widzenia potrzebnym zakończeniem, żebyśmy uniknęli jakichkolwiek nieścisłości. Adrian Jaboński. Goku i Vegeta robią fuzję i wlatuje SSJ4. Na tyle silny, żeby pokonać Gomę, ale słabszy niż Blue, dlatego w walce z Brolim go nie użyli. Dostęp do tej transformacji ma tylko Gogeta, dlatego nie burzy to spójności z Dragon Ballem Super. 99% pewności, że tak będzie. Tylko pytanie, uważam, że gdyby było tak, że Goku i Vegeta jako Gogeta, chociaż musieliby zrobić taniec fuzji, żeby to był Gogeta. Jeśli mieliby się scalić za pomocą robaczków, to mielibyśmy zupełnie nową fuzję. Prawdopodobnie. Gdyby ta nowa fuzja, nawet uznajmy, że Gogeta, ten sam co z filmu z Brolim, miał SSJ4, to okej. W filmie użył SSJ i SSJ Blue. To nie znaczy, że na przykład nie mógł włączyć formy God, czy SSJ2, czy nawet SSJ3, jakby się potem okazało. Po prostu tego nie zrobił, więc może SSJ4, to o czym tutaj piszesz, też by nie musiał tego włączać, no i nie mamy dziury. Ale dlaczego Goku i Vegeta po fuzji mieliby włączyć nową formę? Coś musi spowodować włączenie nowej formy. Jakkolwiek byśmy nie wbijali szpilek w Dragon Ball Daima, nie sądzę, żebyśmy zobaczyli nową formę, która bierze się kompletnie z niczego. W sensie będzie nam zasugerowane, dlaczego to się wzięło. Jeśli nowa forma się pojawi. Moim zdaniem jest kilka opcji na formę, albo właśnie kwestia z ogonem, nawiązanie do Sun Wukonga, to o czym wam mówiłem wczoraj, albo kwestia tego, że może magia Newy, może magia tego miejsca, może kwestia długokrótka, nad tym chyba najmniej jakby się pochylam, ale te wszystkie opcje, które sprawiają, że to wzmocnienie będzie tymczasowe, ale będzie miało jakąś genezę, myślę, że gdybyśmy zobaczyli fuzję Goku i Vegety, to nie potrzeba byłoby wprowadzać nowej formy. To Goku i Vegeta użyliby SSJ3, ale w sumie jest jeszcze możliwość, że nowa forma, nie SSJ4, będzie związana z tym, że te robaczki są z Królestwa Demonów, że to są robaczki, które oprócz tego, że scalają, to mają jakieś właściwości, które w połączeniu na przykład z sajańskim DNA sprawiają, że budzi się jakaś inna moc. Czyli będzie faktycznie scalenie, będzie to inna transformacja i obie te rzeczy będą tymczasowe. Jest też taka opcja, że to robaczki będą miały ciekawe właściwości, ale dlaczego Goku i Vegeta mieliby zjeść te robaczki? No trzeba byłoby Vegetę namawiać, albo Goku musiałby się pomylić, że to jest robaczek scalający i podzieliłby go, myśląc, że to ostatnie dwie sensu. Opcji jest sporo, ale myślę, że jak bardzo byśmy się nie czepiali Dragon Ball Daima, to jest w tym mimo wszystko pewne piękno sytuacji, że nie wiemy, co się wydarzy i jest tyle opcji. Czerpmy z tego radość. Ela Gavin, to anime jest tak słabe i tak zmarnowane, że nawet finał 11/10 nie sprawi, że ten Cow będzie choćby niezłym anime. Nie zgadzam się. Ja uważam, że Dragon Ball Daima ma dużo minusów, wprowadza rzeczy, których potem nie rozwiązuje, albo wprowadza zamieszania fabularne i to jest duży zarzut, ale nadal uważam, że jest to seria niezła. Nie powiem jeszcze, że dobra. Czekam z ostateczną oceną do końca serii. Myślę, że wypada, żeby po zakończeniu serii nagrać jakieś podsumowanie pod kątem plusów, wymienić plusy, może nagrać film też z minusami, może nagrać jakąś taką pseudo-recenzję. Możecie dać znać, co na ten temat sądzicie, chociaż myślę, że i tak to zrobię. Więc z finałową oceną się jeszcze wstrzymam i nie będę tutaj mydlił wam oczu. Tak, były odcinki, które mi się totalnie nie podobały, ale były też odcinki, które mi się podobały, więc jeśli finał będzie 11/10, to ja nazwę tę serię niezłym anime. Niezłym. Nie będzie ona zła. Myślę, że wielki finał, biorąc pod uwagę to, jak mało się ekscytowałem podczas oglądania 17 odcinka, kiedy zobaczyłem
Gomę i wszyscy się z nim bili i wyglądało to przepięknie, ale nie mogłem się jakby zmusić do tego, żeby się cieszyć z tego, że oglądam Gomę jako finałowego antagonistę. Jeśli mimo tych emocji finał i tak mnie zaskoczy i będę mówił, że było 11/10, to będę pozytywnie zaskoczony. Termos, Adach, za bardzo hypujesz się na to, co będzie za tydzień. Ja już nie mam oczekiwań i serio bym się nie zdziwił, gdyby za tydzień tym ważnym momentem był jakiś wywracający nas drugą stronę wszystko gag ze strony Hyvisa, albo będzie to jakiś powrót Degesu na full w kurwie i to on będzie tym tytułowym przebudzeniem, a nie jak tobie się mega wydaje, że będzie to skupione na Goku. Jak pisałem już wcześniej, nie mam jakichkolwiek rozbuchanych oczekiwań po tej serii i będzie co najwyżej zawód dla fanów DB lub słodko-gorzki liść w ryj, jakkolwiek to brzmi. Ewentualnie to ja przez tę teorię mam nadzieję na coś nietypowego out of the box. Ale English wleciał. I tak się zawiodę na pewno. A pomyśleć, tak mega pozytywnie podchodziłem na początku tej serii. Nie popadajmy w skrajności. Okej, może być tak, że faktycznie przesadzam i nie będzie żadnej nowej formy dla Goku. Nadal uważam, że będzie. To nie jest tak, że wycofuję się ze swojej predykcji. Powiedziałem A, więc się tego A trzymam. Ale czy naprawdę miałoby być tak, że trzeci od końca odcinek, który kończy tę serię i ma potencjał na wprowadzenie czegoś, co twórcy będą mogli sprzedawać, zarobić na tym miliony. Czy oni by zrobili tak, że będziemy mieli słodko-gorzkiego liścia w ryj, gag ze strony Hyvisa? Nie sprzedadzą gagu ze strony Hyvisa. Jakkolwiek zabawny żart by to nie był, to jeśli potem gag ze strony Hyvisa pojawi się w Dokanie, to gag ze strony Hyvisa nie sprzeda miliardów. Trzeba też patrzeć na to w taki sposób i ja, widząc tytuł odcinka Awakening, który brzmi dokładnie tak samo jak tytuł odcinka, kiedy Gohan włączał SSJ2, wiedząc, że jesteśmy przy końcu serii, wiedząc, że jest możliwość, żeby wykorzystując nienaturalną sytuację, nienaturalne, niecodzienne środowisko tej walki, wprowadzić coś, co będzie rozwiązaniem tymczasowym, trudno mi uwierzyć, że twórcy tego nie wykorzystają. Po prostu. Nawet jeśli to nie będzie kwestia tego, że wyrośnie Goku ogon i będzie nawiązanie do Sun Wukonga. Nie wierzę w to, że nie pomyśleli chociaż przez chwilę, żeby nie wprowadzić nowej formy dla Goku. I chociaż trochę tego wytłumaczyć po łebkach, że no bo to tak na chwilę tylko dostał, ale figurki się sprzedają tak czy siak i jest spójność z Dragon Ballem super. Michał Jordan, zaprawdę powiadam wam, że Goku dostanie od kogoś lub sam saszetkę z robakami, pomyli tego leczącego z fuzyjnym albo okaże się, że został mu tylko jeden i da połowę Vegecie z myślą, żeby go uleczyć, a drugą połowę zje sam i się scalą. Ewentualnie będzie na grubo i ktoś inny się scali z kimś innym, na przykład Hyvis i Arinsu, a tak serio to na przykład Ku i Du. Pozdrowienia z drugiej strony. Pozdrawiam za światy i wszystkich po drugiej stronie. Tak się składa, że też sobie myślałem na temat innych potencjalnych fuzji, czyli czy Glorio mógłby się z kimś scalić, czy Piccolo mógłby się z kimś scalić, czy Hyvis w formie gagowej mógłby się z kimś scalić. I mimo tego, że nadal jakby nie wykluczam tego totalnie, nie mam prawa tego wykluczać totalnie, to nie stawiałbym na to swoich pieniędzy. Jeśli będzie fuzja, to albo będzie to fuzja Goku i Vegety, albo będzie to fuzja Ku i Du, która rozwiąże konflikt z kulami. Tak myślę, zastanawiam się nadal nad tym, jaka rola jest tam Piccolo w tej całej bandzie, bo Piccolo, mówiłem, że musi dostać jakiś ważny moment, prawda? Po coś on tam jest. Póki co tak naprawdę Bulma i Pansy zrobiły więcej niż Piccolo w tej serii. Pamiętam o tym, że Piccolo uderzył Degesu, okej? Pamiętam. W ostatnim odcinku strzelił Makanko Sapo w Gomę, także to nie jest tak, że on tam nic nie robi, faktycznie się stara, ściągnął turban i pelerynę, więc Piccolo już tutaj leci na pełnej kupie, ale jeśli chodzi o tak naprawdę rezultaty tego lecenia, to są one bliskie zeru, więc czekam nadal na duży moment Piccolo, ale czy to będzie fuzja? I czy to w ogóle cokolwiek będzie? Zaczynam coraz bardziej wątpić i też nad tym ubolewać. Bo stawiałem raczej, że to będzie tak, że jak Piccolo dostanie moment, to będzie gdzieś w środku serii, a końcówka serii jest od tego, żeby się sprzedawać. Brutalna prawda, ale tak jest. Jeśli Piccolo nie dostał walki z żadnym Tamagamim, jeśli nie dostał walki dużej z żadnymi żandarmami, albo z jakimś Ku czy Du, to nie sądzę, żeby to on miał wielki moment na końcu walki z finałowym bossem. Eldarian. Po czasie, jaki został do końca serii, chyba można założyć, że zostaliśmy oskamowani i nie dostaniemy śpiących razem Goku i Vegety. To są prawdziwe problemy. Ja też ubolewam nad tym, że nie dostaniemy Goku, Vegety i Hyvisa tańczących balet, albo Goku i Glorio siedzących plecami do siebie na tle zachodzącego albo wschodzącego słońca. I wiecie, co się okazało? Że ten patyk wbity w ziemię ze wstążką, który mieliśmy w openingu, który był dość wyrazistym punktem tej czołówki, to w sumie nie miał żadnego znaczenia.
okazało się, że to chyba był ten drogowskaz, jak Panzi i reszta szli do zamku Kadana. Chyba. Jedyna rzecz, która jeszcze z openingu ma jakiekolwiek znaczenie, która jest w zasadzie zapowiedzią czegoś albo takim małym teaserem, taką zajawką czegoś, co się wydarzy, to jest ta scena, w której na tej arenie, cebulowej arenie, na której teraz jesteśmy, pojawia się słup powietrza, coś tam wybucha. To też widzimy przez ułamek sekundy w openingu i to jest jedyna rzecz z openingu, której powinniśmy się póki co jeszcze trzymać, którą pewnie zobaczymy, albo będzie ona nawiązywać do faktycznego wydarzenia, bo ani śpiącego Goku i Vegety, ani Haibisa tańczącego palet z naszymi Saiyanami, ani patyka wbitego w ziemię, no prawdopodobnie w Dragon Ball Daima już nie zobaczymy. Tyle ode mnie, mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli tak, proszę o zostawienie lajka, bo jeśli nie, to zjem wam obiad! Ha, ha, ha. Tak, piszecie w komentarzach, że czekacie, aż przyjdę do was zjeść obiad, ale ja mam was zapisanych na liście. Nie jestem w stanie odwiedzić was wszystkich jednego dnia. Nie znacie dnia ani godziny, kiedy przyjdę do was i zjem wam obiad. Nie powiedziałem, że zjem wam każdy obiad. Zjem wam kiedyś ten obiad. Nie będziecie nawet tego świadomi. Także zostawcie lajka. Dziękuję za oglądanie. Możecie też zostawić suba, żeby niczego nie przegapić. Tak jak mówię, w piątek będzie odcinek, ale w piątek wrzucam wam kokła nagranego na zapas. W sobotę i w niedzielę prawdopodobnie też, bo mnie nie będzie, ale myślę, że już w piątek dowiemy się, co tak naprawdę się wydarzy. Albo dowiemy się części rzeczy, a nad drugą częścią rzeczy nadal będziemy mogli dyskutować, no bo nie sądzę, żeby 19 i 20 odcinek też pozostał bez niespodzianek. Na te bardzo czekam też na wasze opinie, także nie przedłużam. Życzę wam miłego, spokojnego dnia i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana!